No dzisiaj samopoczucie w miarę dobre. Zwłaszcza, że piękna pogoda się zrobiła. Wbrew prognozom. Więc szybko jakieś śniadanko zjem. I ruszam chyba na jakieś zakupy, żeby coś kupić na obiad. No ale na razie to trzeba się zająć śniadaniem. Tu wyciąg chodził całą noc i okno było otwarte. No i dzisiaj chyba muszę nadrobić coś z produkcją filmową, bo 7 już dzień jest. Nie, 8 już. A tylko jeden film zamieściłem w internecie. No ale teraz chyba to poprawię, bo jednak zwolnię trochę te poruszanie się. Tak planowo już zwolnię, nie tylko od wypadku do wypadku. Żeby mieć czas na robienie filmów. Masło twarde jak diabli, a przecież nie było na samym dole. I całą noc lodówka nie była włączona. Włączyłem ją gdzieś z pół godziny temu. Więc nie pracuje tak źle. Nawet powiedziałbym, że całkiem nieźle. Konfitura z jagód. Coś tutaj przesadzają z reklamami na tej stacji. A tu akurat też reklamy teraz lecą, ale zwykle tutaj mniej jest.
No właśnie zostało mi jeszcze trochę kawy po śniadaniu i myślę, dopijając powiem jakąś morską opowieść. Ale akurat zadzwonił kolega i 40 minut rozmawialiśmy, więc dopiłem kawę. No ale opowieść będzie bez kawy. Otóż często jest taka opinia, że takie statki mocno zaniedbane technicznie. Momencik, bo tutaj trochę przeszkadza mi. Teraz mi trochę przeszkadza radio. Że takie statki mocno zaniedbane technicznie to u jakichś tam greckich armatorów, jakichś tam cypryjskich, no jakieś tanie bandery. Tymczasem w polskiej flocie też były takie. To nie była domena tylko takich tanich bander. Kiedyś właśnie byłem na takim jednym statku. To był statek Ziemia Bydgoska. W czasie, kiedy ja na nim pracowałem, on miał 17 lat. No tak, to jest taki już podeszły wiek, ale nie przeraźliwie stary, tak? Nie przeraźliwie, bo są 20-paroletnie statki, które też pływają, przewożą ładunki i są w miarę dobrym stanie. Ale ten woził siarkę przeważnie do Maroka, gdzieś do Tunezji. Z Polski tą siarkę woził. Tutaj przecież Polska wydobywa sporo siarki. I siarka ma dewastacyjny wpływ na stal. To straszny. Chodzi o to, że bardzo mocno reaguje z żelazem i korozja jest bardzo przyspieszona. Bardzo. Na tym statku było tak, że pewne miejsca między ładowniami, zwykle tam jest cieńszy pokład. Tutaj jest grubszy, tu cieńszy. To w pewnych miejscach nie należało chodzić, bo można było zapaść się. Taka cienka blacha była. Dosłownie uginała się. Jak się natknęło, to ona się uginała, więc myśmy wiedzieli, gdzie można chodzić, a gdzie nie. Jak myliśmy ładownię po jakimś ładunku, to między ładowniami powinny być wodoszczelne grodzie, to można było sobie ręką podawać papierosy na przykład, czy tam jakieś inne rzeczy. Takie dziury były w grodziach, tak? Niby wodoszczelnych. Takie były dziury. I rzeczywiście to aż dziwne, że ten statek pływał jeszcze. Ale najgorsze było, jak właśnie wracaliśmy gdzieś z Morza Śródziemnego chyba. Nie, przepraszam. Z Zatoki Gwinejskiej, z Togo. Tam w Togo ładowaliśmy jakieś albo fosfaty, albo apatyty. To taki materiał do produkcji nawozów. I wracaliśmy z tym ładunkiem do kraju,
To był chyba 82 rok. Chyba tak. Nie, 83. I po drodze to była zima, po drodze jak zima to oczywiście sztorm tutaj na Zatoce Biskajskiej. I rzeczywiście ten statek ciężko pracował, tam wszystko skrzypiało, piszczało. Naprawdę trudno było mieć nadzieję, że to wszystko wytrzyma. Jeszcze na domiar złego, ja byłem jako marynarz, miałem kabinę na najniższym pokładzie, pierwszą od strony dziobu na nadbudówce. Wtedy te statki były budowane tak, że miały taki wznios tego pokładu rufowego do góry, że to normalnie wszystko spływało do dziobu. Teraz ze względu na uproszczenia konstrukcji pokład ten robi się równy. Także jeżeli statek normalnie powinien być lekko bardziej zanurzony na rufę, to wszystko spływa do rufy. Wtedy nie. Wtedy było tak, że to raczej do dziobu spływało. I tam były takie niby wodoszczelne drzwi na przodzie nadbudówki. Oczywiście jak fala wchodziła na pokład i uderzała w te drzwi, no one przepuszczały tą wodę. Przepuszczały tą wodę i ta woda wpływała do korytarza. I ponieważ ja byłem tu pierwszy, czyli ta moja kabina była najniżej, to cała woda zbierała się w mojej kabinie. Początkowo ją wybierałem, osuszałem i wylewałem tam do publikacji, ale to była syzyfowa praca. Tam non-stop ta woda się lała, więc później zrezygnowałem. Znaczy no, wybierałem, tylko że już nie tak cały czas, żeby nie było jej całkowicie, tylko jak już tak zaczynała mi zagrażać zalaniem tutaj tych szafek ubraniowych i szuflad, zwłaszcza szuflad, bo szuflady były niżej. To wtedy tam kilka wiader wybierałem i miałem spokój na parę godzin. Ale na domiar złego, na pokładzie tym, który nade mną był, tam też był pokład jakoś przerdzewiały na nadbudówce, że woda tam wchodziła i woda mi kapała prosto na koje, prościutko na koje. Także musiałem leżeć albo po jednej stronie tego ścieku, albo po drugiej, żeby spać. I też już tam no, nie szło z tym nic zrobić, bo to było za późno, żeby cokolwiek zrobić. Na szczęście tam koja była bardzo szeroka. Ktoś ją samodzielnie poszerzył, więc było wystarczająco miejsca po jednej stronie tej rynny ściekowej i po drugiej stronie, więc dało się spać. Dało się spać. I właśnie w takich warunkach dopłynęliśmy do Polski. No ale w trakcie tego przepłynięcia Zatoki Biskajskiej to pół załogi nie spało. Gdzieś tam, co ciekawe, tam na jednym pokładzie się jakoś tam gromadzili i czekali chyba na nieszczęście. No, a ja byłem młodym człowiekiem wtedy, więc tam specjalnie się nie przejmowałem. Jeszcze co ciekawe, to tutaj spieszyliśmy się na święta Bożego Narodzenia, bo to było tuż przed świętami i
silnik wysłużony dosyć, nastawiono na maksymalne obroty, maksymalne możliwe obroty, żeby jednak przed tymi świętami dopłynąć. I zachodziła obawa, że nam wysiądzie ten silnik, bo był strasznie wyżyłowany na tych obrotach. I co chwila właśnie jakieś takie dziwne odgłosy wydawał ten silnik. No ale to głównie chyba kapitan i pierwszy mechanik się spieszyli. Nie wiem, po co to robili, ryzykując naprawdę niebezpieczne konsekwencje tego. Bo gdyby na tej Zatoce Biskajskiej ten silnik tam stanął, to byłoby ciężko. Byłoby ciężko. No ale szczęśliwie dopłynęliśmy do Gdyni i zaraz po wyładunku statek popłynął do Szczecina. Tam w stoczni remontowej powymieniano trochę blach. Po prostu te miejsca, gdzie tam rzeczywiście blacha była cieniutka jak papier, to wymieniono, te grodzie zrobiono, uszczelniono. No i nie wiem, jak długo jeszcze ten statek pracował w PŻM-ie, ale ja po następnym rejsie zszedłem na urlop. Ale jak widać, takie statki, wraki były nie tylko pod tanimi banderami. Pod polską banderą też pływały. To teraz jadę na zakupy i trochę pozwiedzać Ustkę. Zobaczymy, jak wygląda Ustka. Co prawda za młodu w Ustce spędziłem 3 miesiące, ale to było takie szkolenie wstępne do marynarki wojennej. Hello.
Zakupy zrobione. Teraz tylko rozpakować. Dziś na obiad szaszłyk. Mięso już umyłem. Tylko odsączę z wody.
Lepiej byłoby to do lodówki włożyć. Nie bardzo jest jak. Za szeroki jest. Testuję teraz możliwości wentylacyjne przyczepy, bo na zewnątrz jest 20 stopni, drzwi zamknięte. Puściłem tam maksymalny nawiew, tu maksymalny wyciąg. Chyba słychać nawet. No i tutaj temperatura na razie się utrzymuje. Na zewnątrz 20, a w środku 22,5. Czyli taka przyzwoita. 2 stopnie więcej tylko. Dobrze, wszystkie naczynia zajęte. W zasadzie chyba muszę na ten talerz tą sałatkę zrobić. Znaczy tak, to nie sałatkę, tylko po prostu pokroję pomidory w takie półplasterki i poukładam. Posypię posiekaną cebulą i będzie ok. Gdzie jest to? Tutaj. Śmietnik. To jest ten największy talerz? Chyba tak. No trudno. Największy chyba będę potrzebował na jedzenie. No. A, ten muszę. Nie wiem, czy zmieszczę. No to 2 pomidory są. Troszeczkę octu. Aceto balsamico też dobrze zrobi. Dobrze. No to sałatka gotowa. Teraz obiorę ziemniaki. Muszę wstawić, zagotować najpierw ziemniaki, bo później tu będzie zajęte stanowisko przez grilla.
Co to? Niby młode ziemniaki. Takie twarde? No ale jak teraz włączę gotowanie, to już wentylacja nie wyrobi. No, tu już się zrobiło 24 stopnie. Dobrze. Tu już trzeba zrobić tak. To trzymałem w tej szafce, która jest po zacienionej stronie. Jest całkiem zimne. Nic się nie nagrzało. Co jest? Jakieś muchy. No to jedziemy. Żeby od razu miał do wytarcia rąk. Na wszelki wypadek. I wodę. A, woda mam w kranie. Dobrze. Dobra, to już wentylację wiecie, wyłączę. To nie ma sensu. Chyba już. Można odstawić.
Niech one jeszcze się trzymają w gorącu. Co to? Tutaj. Wysunięło. No fatalnie, mocno jest tam pochylona, a przyczepa specjalnie ustawiałem ją niżej, znaczy w poziomie. Momencie, może coś uda się zrobić. No, żeby tylko tutaj nie. Aha. Aby to zrobić. Tu coś cienkiego podłożyć, ale trudno. Będę musiał sobie jakoś radzić. Jednak musiałem tu podłożyć tą podkładkę taką rozpraszającą, a tutaj tam podparłem tutaj nożem, żeby bardziej na tą stronę przechylić. I teraz jest dobrze, tutaj tłuszcz spływa w tą stronę i tak mniej więcej trzyma się na środku. No, muszę pamiętać, że jakbym chciał to używać, żeby przyczepę lekko przechylić na tą stronę. No, spróbuję kawałek odkroić. I chyba najmniej upieczony jest ten kawałek. Nie ma śladu świeżego mięsa. O. Chyba upieczone. No tu na końcu jest najmniej upieczony. To nasza podpórka niech zostanie.
No i skoro jest kieliszek, to musi być polane. Schładza wino. Całe czyste spodnie tym tłuszczem ochlapane. O, muszę to tak brać. Wino chyba niezbyt dobre. Nie mam oparcia i tak kiepsko się siedzi. Zobaczę, czy wytrzymam temperaturę, jak to będzie zamknięte. Za gorąco. Chyba za słabo doprawione. No raczej mało zadowolony jestem z efektów pracy. Przy tym smażeniu zapach ładny, ale w efekcie to nic wielkiego w smaku.
Pałeczki. No tak, tego chyba nie musi być dużo, nie? Pańka. A dlaczego nie było? Ile banciat? Jedną. Przyczepa przestała być oświetlana non-stop przez słońce, bo tutaj było całkowite oświetlenie i teraz od razu spadło napięcie. Non-stop od rana było maksymalne 14, tam 4, z tym, że jak lodówka chodziła, to pobierała prąd i spadało wtedy do 14,1. To non stop było 14,1. A teraz tylko tutaj te panele znalazły się w cieniu. To już jest tylko 12,8. No, odliczając te 3 lub 4 dziesiąte, które lodówka teraz obniża napięcie, to znaczy, że będzie 13, gdzieś 1, 13,2. Czyli nie tak źle. O, tu nawet pokazuje 13,1 napięcie akumulatora, a tutaj napięcie w sieci jest 12,8, bo lodówka pobiera. Teraz tak, tu chciałem pochować te naczynia, ale tak. Garnek zostawię na jutro. Jutro ugotuję sobie jajka na śniadanie. Tu ten garnek zostawię. Tutaj mam już obiad na jutro. Na razie to jest ciepłe, więc do lodówki nie można schować, ale jak ostygnie, to włożę, bo to... Czyli jutro już mam załatwiony obiad. Pochować. Ten talerz też zostawię od razu na jutro na wierzchu, żeby nie trzeba było rano wyciągać. Tylko te schowam. Talerzyki małe. Dobra, to też można schować. To. Najpierw zrzut z kamer, później porządkowanie i mam nadzieję, że dzisiaj uda mi się zrobić taki film. Początkowo chciałem robić filmy po 3 dni, później mówię 5 dni, a teraz minął tydzień, więc zrobię taki skrót z 7 dni. I to chyba będzie najlepsze, takie 7-dniowe podsumowanie tygodnia. Wtedy 2 filmy robię w tygodniu, tak? Jedno podsumowanie 7-dniowe, a drugi to kolejny odcinek
pełna wersja dnia. Czyli dzisiaj bym zrobił te 7 dni, taki skrót. A jutro, co daj Boże, może by się mi udało zrobić ten pełny dzień. Jeżeli szybko stąd wyjadę i szybko tam dojadę na miejsce, to pewnie mi się uda, bo tak, obiad mam zrobiony i wieczorem, no gdzieś tam za 3 godziny trwa zrobienie filmu. Faktem jest, że teraz jest dużo materiału, bo to z niektórych dni to tam mnóstwo tych wideoklipów jest. To trzeba by mocno przebierać, żeby wybrać tą esencję. Oj, naprawdę. Tak, tu jest to. Router chodzi, ok. Tu podłączyć. Tutaj. No, północ. Ja właśnie skończyłem z filmami. Idę spać.